panie doktorze. No to jak, ja chyba po prostu słucham. Jakie pan ma przemyślenia? No, przeglądałem to wszystko, no i teraz tego odnosząc się do tych pytań, co tutaj pani sformułowała. W pierwszej kwestii trzeba rozróżnić pojęcie świadomości od przytomności. Kto śpi spokojnie? Odcinek 7. Przejaśnienie. Od zabójstwa Iwony Grygiel minęły prawie 22 lata. Czy po takim czasie uda się ustalić, co dokładnie wydarzyło się w nocy z 4 na 5 stycznia 2001 roku, gdy dziewczyna drogą prowadzącą wzdłuż lasu wracała z przystanku autobusowego do domu w miejscowości Bratnik? Dowody tej zbrodni najpewniej już przepadły. Przepadły ubrania ze śladami krwi Iwony, które musiał mieć w swoim posiadaniu sprawca. Przepadło narzędzie zbrodni. Pamięć świadków tamtych wydarzeń zatarł czas. Dla rodziców zmarłej Iwony ważne jest nie tylko ustalenie, czy właściwa osoba została skazana za zamordowanie ich córki. To oczywiście też jest ważne. Wątpliwości co do tego, czy to Michał Wierzchoń jest sprawcą tego zabójstwa, czy nie przyznał się za kogoś lub czy nie kryje współsprawców. A może rzeczywiście został przez policjantów zmuszony do złożenia zeznań określonej treści. Od lat spędzają im sen z powiek. Ale chcą też wiedzieć, jak umarła ich córka. Czy cierpiała? Wreszcie dlaczego zginęła? Przyznając się do winy, Michał Wierzchoń nie odpowiedział na te pytania. Nie odpowiedział policjantom w sposób spójny i szczegółowy ani o samym przebiegu zabójstwa, ani o tym, jak pozbył się dowodów i wreszcie dlaczego zabił. Dziś już o tym nie opowie. A jeśli jest niewinny? Sprawa Iwony Grygiel pokazuje, jak ważne dla tych, którzy pozostali przy życiu, jest wyjaśnienie okoliczności zbrodni. Służy ono nie tylko temu, żeby sprawcę spotkała zasłużona kara. Żeby żyć dalej, pozostawić wielką tragedię z przeszłości za sobą, na tyle, na ile można ją pozostawić za sobą, uzyskać spokój, na tyle, na ile można go uzyskać. Ci, którzy pozostali przy życiu, muszą poznać prawdę. Dowiedzieć się, co dokładnie się wydarzyło. I muszą mieć szansę zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Bez tego nie ma sprawiedliwości dla rodziny ofiary. Bez tego w ogóle nie ma sprawiedliwości. Bez tego nie tylko niewinny człowiek może siedzieć w więzieniu, a prawdziwy sprawca chodzić wolno, ale też sprawca, który jest winny i odbywa karę, może twierdzić, że jest niewinny. Mogą o nim powstawać artykuły, książki, podcasty. Zaniedbań śledczych nie da się już naprawić. Nie da się zadać pytań, których wówczas nie zadali Michałowi Wierzchoniowi i przesłuchiwanym przez siebie świadkom. Nie da się sprawdzić tropów, które wtedy łatwo można było pociągnąć, przeprowadzając dodatkowe przeszukania i przesłuchując kolejne osoby. Co można zrobić po 22 latach? Postanowiliśmy pokazać akta w sprawie zabójstwa Iwony Grygiel ekspertom, ludziom, którzy na co dzień zajmują się wyjaśnianiem zbrodni. Zaczęliśmy od doktora Filipa Bolechały, lekarza sądowego, który współpracuje ze słynną krakowską jednostką Archiwum X. To jeden z kilku w Polsce specjalnych zespołów policyjnych, zajmujących się rozwiązywaniem zbrodni, w których nie wykryto sprawców. Śledczy z Archiwum X po blisko 20 latach rozwiązali na przykład głośną sprawę zabójstwa krakowskiej studentki Katarzyny Zowady, której poćwiartowane i oskurowane zwłoki wyłowiono z Wisły w 1999 roku. Praca, którą Filip Bolechała wykonuje wraz z zespołem Archiwum X, do pewnego stopnia przeczy temu, co właśnie powiedzieliśmy. Po latach da się odnaleźć zaginione dowody rzeczowe i da się wydobyć od świadków nowe informacje. A przynajmniej udaje się to śledczym z Archiwum X. Posłuchajmy rozmowy z doktorem Filipem Bolechałą. To, że ona umierała przez pewien czas, to jest faktem niebudzącym wątpliwości. Bo te wszystkie obrażenia u niej zdążyły się ukrwotocznić, zdążyła się zachłysnąć do płuc i tak dalej. To nie mówię, że to trwało wiele godzin, ale na pewno trwało co najmniej kilkadziesiąt minut.
Natomiast to wcale nie znaczy, że ona w tym czasie była funkcjonalna. To znaczy, że ona mogła się poruszać, wręcz przeciwnie, patrząc na te obrażenia głowy, które ona miała, ona raczej była osobą żyjącą, ale z ograniczoną świadomością, nieprzytomną, nie poruszającą się, nie mającą kontaktu z otoczeniem. Tutaj już później to, że jak ona leżała nieprzytomna, że się nie dotykała, że nie ma tych zabrudzeń, to jest zupełnie naturalne, no bo po prostu była nieprzytomna. W związku z tym też oczekiwania, że ona powinna mieć gdzieś zabrudzenia od dotykania się i tak dalej, są tutaj na wyrost. Bo ona po prostu leżała. Leżała nieprzytomna, z zachowanymi funkcjami życiowymi jeszcze przez jakiś czas, co najmniej kilkadziesięciu minut. I to był proces umierania. Natomiast to wcale nie znaczy, że ona mogła wykonywać jakieś świadome ruchy, przemieszczać się i tak dalej. Czy w ogóle wiedzieć, co się z nią dzieje, tak? Tak. Moim zdaniem ona była nieprzytomna, nie? To znaczy, to jest trochę jakby ona nie miała kontaktu z otoczeniem, nie miała możliwości wykonywania jakichś celowych ruchów, natomiast jeszcze żyła. To jest ten taki obszar, nazwijmy go agonalny, kiedy osoba już nie ma kontaktu z otoczeniem, ale jednak jeszcze funkcje życiowe przez jakiś czas są zachowane. Jedna z wątpliwości, które dręczyły rodziców Iwony po zakończeniu śledztwa w sprawie śmierci ich córki, była taka. Skoro lekarz sądowy, który przeprowadzał sekcję zwłok Iwony, stwierdził w opinii posekcyjnej, że Iwona umierała długo i jeszcze długo po ataku miała zachowaną świadomość, to dlaczego jej dłonie i obnażone ciało były czyste, niezabrudzone krwią? Przecież Iwona, leżąc długo w lesie, musiałaby dotykać dłońmi swojej głowy i twarzy, zabrudzić krwią dłonie i nanieść krew na te części ciała, które sprawca odsłonił, zsuwając z niej ubranie. Skoro takich śladów krwi nie było, to znaczy, że sprawca rozebrał Iwonę już po śmierci. A to z kolei sugeruje, że przebywał na miejscu zdarzenia przez co najmniej kilkadziesiąt minut, czekając, aż ofiara straci przytomność. W takim wypadku nie mógłby to być Michał Wierzchoń, który miał 15 minut na to, żeby dobiec na miejsce zbrodni, zaatakować Iwonę, przeciągnąć ją do lasu, rozebrać i wrócić do domu. Ta myśl, że Iwona umierała długo, cierpiała i przez cały czas miała świadomość tego, co się z nią dzieje, to od lat źródło ogromnego bólu dla jej rodziny i przyjaciół. No widzi pan, bo właśnie to było tutaj głównym takim przedmiotem budzącym wątpliwości właśnie rodziny i też takim źródłem cierpienia dla tej rodziny. Ja myślę, że to trochę, bo ja wiem, skąd to się wzięło. To się wzięło jakby z zapisów w protokole sekcyjnym i tej opinii posekcyjnej, tylko to zostało trochę źle zrozumiane po prostu. No właśnie tutaj po latach matka tej dziewczyny płakała, rozmawiając ze mną, że właśnie ta dziewczyna tyle cierpiała, tyle się męczyła, tak długo umierała. Nie, to nie w tą stronę, nie w tą stronę zupełnie. Ona umierała, ale po pierwsze nie tak strasznie długo, po drugie ona tak naprawdę już nie miała świadomości. Tutaj kluczowe pod tym kątem są też zdjęcia z miejsca ujawnienia zwłok. Tam nie ma czegoś takiego, żeby ona się gdzieś próbowała przemieszczać, nie wiem, zmieniać pozycję i tak dalej. Ona tak naprawdę leżała w takich pozycjach, została zaatakowana i zostawiona. A jak to się ma właśnie do przełykania krwi? Bo ona jej bardzo dużo połknęła i też zachłysnęła się nią w końcu. Jak to się ma do... Zachłysnęła się, tak, natomiast bardzo dużo, to jest pojęcie względne. Generalnie tak, zachłysnęła się, to znaczy, że jeszcze żyła przez jakiś okres czasu i w związku z obrażeniami, które doznała w zakresie twarzoczaszki, ta krew jej się wynaczyniała do jamy ustno-gardłowej
A przez to, że ona właśnie miała ograniczony ten poziom świadomości, czyli po prostu była nieprzytomna, miała też zaburzony odruch taki odkrztuszania, który jest takim odruchem obronnym, naturalnym, generalnie niepodlegającym jakby kontroli. I w związku z tym ona, faktem jest, zachłysnęła się krwią do dróg oddechowych, co też przemawia za tym, że ten okres umierania u niej chwilę trwał. Posłuchajmy fragmentu zeznań lekarza sądowego, który 20 lat temu, podczas pierwszego procesu Michała Wierzchonia, tłumaczył, dlaczego doszedł do wniosku, że Iwona długo po ataku miała zachowaną świadomość. Stwierdzono dużą ilość krwi nie tylko w drogach oddechowych, ale i w żołądku, czyli odruch połykania był zachowany, a także fakt, iż przemieściła się sama, czyli były pewne z jej strony zachowania, co nie oznacza, że miała zachowaną świadomość. Była ograniczona znacznie, były tylko pewne funkcje zachowane, odruchy bezwarunkowe i nabyte odruchy przemieszczania się. Te zeznania podsunęły nam pewną myśl. Iwona została znaleziona na brzuchu, z głową ułożoną równo i twarzą wbitą w leśną ściółkę. Czy znajdując się w takiej pozycji mogła przełknąć tyle krwi? Czy raczej musiała przez dłuższy czas leżeć na plecach i dopiero potem przewrócić się? Lub zostać przewrócona na brzuch? Może lekarz sądowy stwierdził, że Iwona sama się przemieściła, bo wiedział, że Michał Wierzchoń, sprawca wytypowany przez śledczych, nie mógł czuwać przy ofierze i po dłuższym czasie przewrócić ją na brzuch. I może właśnie dlatego lekarz doszedł do wniosku, że dziewczyna musiała sama się przekręcić, krótko przed tym, jak krew zalała jej tchawicę. To mało prawdopodobne, bo przecież gdyby Iwona była w stanie do tego stopnia zmieniać swoją pozycję, żeby przewrócić się z pleców na brzuch, to na pewno dotykałaby swoich ran. Miała zakrwawione dłonie i naniosła krew na inne części ciała. To kolejny argument, który mógłby przemawiać za tym, że Michał nie mógł być zabójcą. Nie mógł przewrócić Iwony na brzuch już po tym, jak zachłysnęła się krwią, bo na dokonanie zbrodni miał tylko około 15 minut. A jeszcze chciałam zapytać o to, że ona leżała na tym brzuchu. Czy są jakieś podstawy, żeby przypuszczać, że ona na przykład przez dłuższy czas była na plecach, bo połykała tę krew, czy to w ogóle jest bez znaczenia? Znaczy generalnie pozycja na plecach bardziej sprzyja zachłyśnięciu się. Generalnie sytuacja jest taka, że zachłysnąć się krwią jest zdecydowanie łatwiej oczywiście w pozycji leżącej na plecach niż w pozycji leżącej twarzą do podłoża. Natomiast pozycja leżąca twarzą do podłoża absolutnie nie wyklucza okoliczności zachłyśnięcia się. Także ona równie dobrze mogła się zachłystywać krwią leżąc twarzą do podłoża. Przy takim zakresie obrażeń jak u niej, gdzie to krwawienie jednak było masywne do jamy ustno-gardłowej, to tak naprawdę czy ona leżała na plecach, czy ona leżała na boku, czy ona leżała twarzą do podłoża i tak mogłaby się zachłysnąć. Wiemy już, że Iwona prawdopodobnie była nieprzytomna, nie poruszała się i nie dotykała swoich ran. Jej żołądek i tchawica mogły się wypełnić krwią nawet, jeśli od początku leżała na brzuchu. Sprawca mógł zniknąć z miejsca zdarzenia zaraz po ataku. Okej, dobra, rozumiem. Czyli to mamy jakoś tam rozjaśnione, że te wszystkie podejrzenia tak naprawdę to nie jest tak dziwne, jak może nam się wydawać. Nie, zupełnie nie. Czy atak na Iwonę mógł przebiegać dokładnie tak, jak opisała to prokuratura? Pierwszy cios ogłuszył Iwonę, która już nie miała siły się bronić. Sprawca zadawał jej kolejne ciosy. Wszystko to zajęło mu około 8 minut, po czym sprintem ruszył z powrotem do domu. Dobra, a jeśli chodzi o przebieg sam tego zajścia, czy to jakby był jeden napastnik, czy kilku, czy w ogóle takie rzeczy można próbować odczytywać z tych obrażeń głowy? Że Państwo, tutaj nie ma tutaj, że tak powiem, takich jakby wskazówek, które by jednoznacznie powiedziały tak, był jeden albo było ich więcej. Natomiast dla mnie tutaj jakby ten zakres obrażeń absolutnie nie kłóci się z możliwością tego, że została zaatakowana przez jedną osobę. To znaczy została zaatakowana, obezwładniona, a następnie wciągnięta w głąb lasu i zadano jej resztę obrażeń i to absolutnie jest wykonalne, jeśli chodzi o to, żeby to jedna osoba coś takiego zrobiła.
Bo te obrażenia były właściwie ze wszystkich stron głowy. To nie jest nic nie ten, bo proszę sobie wziąć pod uwagę, że najpierw musiał nastąpić ten atak. Prawdopodobnie ten pierwotny atak nastąpił gdzieś od tyłu. I tutaj mamy obrażenia z tyłu głowy, natomiast później została przeciągnięta, już obezwładniona i można było zadawać obrażenia z każdej strony. A to narzędzie zbrodni. Moim zdaniem jest to jakieś narzędzie takie tempo krawędziste o stosunkowo niedużych wymiarach. To mógłby być na przykład młotek, mogłaby być to jakaś, nie wiem, pałka teleskopowa. Natomiast tu nie ma takich obrażeń, które by się odwzorowały w sposób jednoznaczny, żeby można identyfikować narzędzie. Natomiast ja bym patrzył w tym kierunku, jeśli chodzi, patrząc po obrażeniach. Bo tutaj uznano, że to był kastet, który znaleziono u tego chłopaka. Nie jest to wykluczone, że mógł być to kastet, tak, bo to on tam jest gdzieś tam pofotografowany gdzieś na tych materiałach. Mógł być. Natomiast mówię, tu nie ma takich obrażeń, które by jednoznacznie pozwoliły na jakąś taką bliższą identyfikację narzędzia. Ale na pewno jakieś narzędzie było, tak? To nie zostało zrobione po prostu Tak. Tak, na pewno nie były to kwestia uderzeń pięściami czy kopania. To jest zdecydowanie więcej tutaj, czyli jakieś narzędzie musiało być. Tylko potem na tym kastecie nie znaleziono w ogóle żadnych śladów krwi, nic tam testy nie wykazały i zastanawiam się, co by trzeba zrobić, żeby takich śladów krwi się pozbyć, tak żeby nawet te odczynniki jakieś tam laboratoryjne nie pomogły w wykryciu jej. Jeżeli ktoś wie, jak z tym postępować, to jest w stanie to wyczyścić tak, że nie pozostaną żadne ślady. Okej, czyli raczej trzeba jakiejś takiej mocnej substancji czyszczącej użyć. No tak, to nie jest to kwestia po prostu polania, prawda, w lewozmywaku, bo to wtedy zawsze coś tam jednak zostanie. Natomiast jeżeli się użyje jakichś takich środków, na przykład utleniających, to jest szansa po prostu pozbycia się tych śladów w całości. Ten chłopak miał nie tyle alibi, co wiadomo było, co robił przed tą zbrodnią i zaraz po. I na samą tę zbrodnię, wszystko, co tam zostało zrobione, miał około 8 minut. I teraz pytanie, jak by pan określił, tak zupełnie, oczywiście ja wiem, że to wymaga jakichś eksperymentów, obliczeń i tak dalej, ale tak zdroworozsądkowo, zupełnie na podstawie pana doświadczenia. Czy da się to zrobić w 8 minut? Tak, da się to zrobić w 8 minut. Działając gwałtownie, działając, że tak powiem, w dużym pobudzeniu, bez problemu da się to zrobić w 8 minut. Czyli wciągnięcie tak 20 metrów w las. To bez problemu, naprawdę. U osób pobudzonych jest to bezproblemowo, żeby w parę minut, w okolicach tam 10 minut, żeby coś takiego zrobić. Czyli tak naprawdę jak pan patrzy na te zdjęcia, to nie ma pan jakiegoś takiego wrażenia, że to jest jakieś dziwne, to nie wygląda tak jak powinno. Nie, absolutnie. Właśnie, tak przyglądałem się temu w końcu na spokojnie i ja tutaj, nie widzę niczego takiego, co by jakieś budziło podejrzenia co do jakichś innych okoliczności niż te, które wynikają ze śledztwa. Bo właśnie te jej dłonie budziły wątpliwości rodziny, że one są, te paznokcie są jednak raczej czyste, nie są też połamane, tak jakby się nie broniła. Czy jakoś do tego możemy się ustosunkować? Ale ona prawdopodobnie nie miała szansy się bronić. To wygląda na bardzo, że tak powiem, taki ekspansywny, gwałtowny atak, gdzie ona nie miała szansy się bronić. Po prostu doznała wielokrotnych obrażeń, nie mając nawet możliwości się obronienia przed tym. Czyli jest prawdopodobne, że te pierwsze uderzenia ją po prostu tak ogłuszyły i ona już wtedy właśnie nie była w stanie się bronić, tak? A jesteśmy w stanie właśnie wysnuć jakieś przypuszczenie, że to było to uderzenie w tył głowy? To, które mogło ją tak szybko pozbawić przytomności. Z praktyki, to tak należy to, że tak powiem, dopatrywać się. Generalnie to właśnie te uderzenia od strony, prawda, kiedy sprawca ma tą świadomość, że ofiara mu się w jakiś sposób nie będzie bronić,
To jest ta strona, którą preferuje, prawda? Natomiast no nie mamy tutaj jakby takich, nie wiem, jednoznacznych wykładników, że na pewno tak, aczkolwiek no ja bym to tak interpretował. Posłuchajmy dalszego ciągu zeznań lekarza sądowego, złożonych 20 lat temu podczas procesu Michała. Tu były tylko ciosy w głowę. Można tylko orientacyjnie określić ilość zadanych ciosów. Nie mniej niż 5, ale jest to najmniejsza minimalna liczba, patrząc na wielkość przedmiotu. Prawdopodobnie było ich więcej, przy czym jest możliwe nakładanie się kilku urazów w jedną okolicę ciała. Uderzenie mogło być nałożone na poprzednie. W to samo miejsce mogło być kilka uderzeń. Kierunek zadawania ciosów wynika z umiejscowienia. Obrażenia były umiejscowione z różnych stron ciała i występowały w różnych okolicach. Narzędzie musiało być ustawione pod różnymi kątami. Sprawca musiał zmieniać pozycję w stosunku do ofiary i ona do niego. Nie jestem w stanie ocenić kolejności ciosów. Były zadawane pod różnym kątem. Wynikało to z ustawienia napastnika względem ofiary i ofiara miała ograniczoną możliwość ruchu. Z 4 stron głowy są obrażenia. Jeśli się przewróciła, to może doszło do obracania, albo wcześniej musiało dojść do uderzenia strony ciała, na którą upadła. Bardziej prawdopodobne jest utracenie świadomości po zadaniu ciosów w tył głowy. Obaj lekarze sądowi, Filip Bolechała, z którym rozmawiamy prawie 22 lata po zbrodni, i lekarz, który opiniował w sprawie Iwony tuż po jej śmierci, są zgodni, że Iwona straciła przytomność już po pierwszym ciosie, który spowodował obrażenia mózgowe. Wątpliwe jest, by mogła celowo zmieniać swoją pozycję ciała, czyli by były jakieś reakcje obronne. Nie stwierdzono obrażeń obronnych na kończynach. Nie zasłaniała się, co potwierdza hipotezę zniesionej świadomości, utraty przytomności w wyniku obrażeń ośrodkowego układu nerwowego. Można wnioskować, że cios, który doprowadził do uszkodzenia mózgu, został zadany jako jeden z pierwszych, gdyż zwykle osoba bita broni się, zasłaniając głowę kończynami górnymi. Chciałbym zaznaczyć, że nie ma sprzeczności między wcześniejszym stwierdzeniem dotyczącym częściowo zachowanej świadomości w późniejszym czasie, a utratą przytomności bezpośrednio po ciężkich urazach głowy, gdyż z doświadczenia lekarskiego mogę powiedzieć, iż typowe jest, że następuje utrata przytomności w chwili ciężkiego urazu głowy, a następnie częściowe odzyskanie świadomości, co następuje po różnym czasie, dłuższym lub krótszym. To tak zwany okres przejaśnienia. Wraz z narastaniem wynaczynień wewnątrzczaszkowych, obrzękiem mózgu, wykrwawiania i tym podobnych, dochodzi ponownie do nasilenia zaburzeń świadomości. To taki typowy mechanizm odzyskiwania przytomności lub częściowego odzyskiwania przytomności. Lekarz stara się pogodzić dwa fakty. To, że Iwona się nie broniła i nie była w stanie wykonywać celowych ruchów, z wcześniej przyjętym założeniem, że częściowo odzyskała świadomość. Ale skąd wzięło się to założenie, że Iwona częściowo odzyskała świadomość, albo to, że nie miała do końca zniesionej świadomości, bo samodzielnie się przemieściła? To drugie stwierdzenie jest niezrozumiałe, zwłaszcza w świetle tego, że zaraz później lekarz sądowy dodał, że Iwona nie była w stanie wykonywać celowych ruchów. Prokurator Anna Pirożyńska, starając się o skazanie Michała za zabójstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem, czyli coś więcej niż zwykłe zabójstwo, będzie w akcie oskarżenia odwoływać się właśnie do tych ustaleń lekarza sądowego, podkreślając, że ofiara jeszcze długo po ataku miała zachowaną przytomność i cierpiała. Sąd apelacyjny na taką kwalifikację czynu ostatecznie nie przystał, uznając, że szczególne okrucieństwo musi oznaczać jakieś wyjątkowe okrucieństwo, celowe zadawanie ofierze dodatkowego bólu, a nie to, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, porzucając ofiarę. Trzeba odróżnić świadomość od przytomności. Iwona mogła odzyskiwać przytomność, ale prawdopodobnie nie była świadoma, podkreślał w rozmowie z nami Filip Bolechała. W fachowym języku medycznym przytomność, utrata przytomności to jest zerwanie kompletnie kontaktu z rzeczywistością, prawda? Niemożność poruszania się, niemożność, prawda, kontaktu, niemożność, wykonywania jakichkolwiek działań. Przytomność można stracić albo ją mieć. Nie ma stanów pośrednich. Natomiast świadomość już można mieć na przykład ograniczoną, na przykład przykładowo przez, ból ogromny albo przez jakieś zaburzenia neurologiczne albo przez bycie pod wpływem alkoholu silnym czy też narkotyków.
waha się to pomiędzy stanami nieprzytomności, prawda, i braku kontaktu, a tylko na przykład jakimś lekkim zaburzeniem, na przykład pytamy się kogoś, czy wie, jaki jest dzisiaj dzień, a on mówi tam nie wiem, albo na przykład mówi nie taki, jak jest właściwie, prawda? Czy to tylko kwestia nieprecyzyjnego posługiwania się tymi pojęciami, świadomość i przytomność, w zeznaniach i opinii lekarskiej sprzed ponad 20 lat? A może chodziło również o wsparcie wersji prokuratury, która chciała uzyskać wyrok za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem? Bez względu na to, jak było, to przejaśnienie wspomniane przez lekarza sądowego i opis cierpień i wielogodzinnego umierania Iwony zawarty w akcie oskarżenia stały się potem źródłem wielu nieporozumień. Stąd wzięło się zdziwienie, że dłonie Iwony, jej ciało, nie były zakrwawione, że się nie dotykała. Stąd zdziwienie, że się nie broniła, że nie wykonywała żadnych ruchów, żeby odeprzeć atak. Mówiliśmy, że w tej opinii lekarskiej sprzed lat na pewno nie chodziło o to, że Iwona odzyskiwała świadomość. Więc jeśli to zostało w ten sposób zrozumiane, to raczej błędnie. Tak, to jest, zgadza się. Nic, że tak powiem, na to nie wskazuje, prawda? Ale z drugiej strony wydaje się, że jednak z tej opinii wynika, że ona odzyskiwała przytomność przynajmniej. I zastanawiam się, co z kolei wskazuje na to, czy jest w ogóle coś takiego. No nie ma właśnie czegoś takiego, co by można wskazać, że potwierdzało taką hipotezę. Ale w takim razie wszystko by wskazywało na to, że ona nie tylko była nieświadoma, ale też nieprzytomna. No, tak to wygląda, moim zdaniem. No to właśnie... Zresztą patrząc po charakterze obrażeń. To właśnie zastanawiam się, skąd jednak te sformułowania się wzięły w tej opinii lekarskiej. Ja nie jestem w stanie pani na to pytanie odpowiedzieć, bo to by musiał odpowiedzieć ktoś, kto tą opinię tworzył. No, ja nie jest tak, że zgadzam się z wszystkimi opiniami, jakie są tworzone i uważam, że każda jest w 100% trafna. No. A jeżeli ktoś takie twierdzenie wysnuł, to powinien napisać jego uzasadnienie, dlaczego tak uważa, na jakiej podstawie. Bo właśnie tutaj się chciałam po prostu upewnić, czy ja dobrze zrozumiałam naszą rozmowę, że jednak, bo może coś przeoczyłam, bo może pan jednak coś tam mi chciał powiedzieć, że może to przełykanie krwi, że coś tam jednak wskazywało na to odzyskiwanie przytomności, ale wydawało mi się, że niekoniecznie z tej naszej rozmowy. No więc właśnie, niekoniecznie. Ale jeśli Iwona nie miała żadnego przejaśnienia, straciła przytomność już po pierwszym ciosie, a potem była już nieświadoma tego, co się z nią dzieje i niezdolna do obrony, to tym bardziej należy zadać sobie pytanie. Dlaczego sprawca tak brutalnie bił nieprzytomną, bezwładną ofiarę? Według prokuratury i powołanych przez nią biegłych, sprawca chciał zgwałcić Iwonę, ale przesadził z użyciem siły. Widząc, co zrobił, zrezygnował z gwałtu. Prawdopodobnie dopiero wtedy w jego głowie pojawiła się myśl o zabójstwie. Chciał zamknąć usta ofierze, żeby uniknąć odpowiedzialności za napaść, której się dopuścił. Sprawca bił, żeby zabić, ale jego pierwotnym motywem było zgwałcenie. Sprawca chciał przede wszystkim uniknąć rozpoznania. Mama Iwony ma wrażenie, że w tej zbrodni wcale nie chodziło o zgwałcenie. Sprawca od początku bił, żeby zabić. Mama Iwony widzi w tej zbrodni osobistą urazę do jej córki, nienawiść, żądzę zemsty, zazdrość. I nie może zrozumieć, dlaczego ktoś miałby tak nienawidzić Iwony, powszechnie lubianej, wesołej i otwartej na ludzi dziewczyny. Michał Wierzchoń, z tego co wiemy, nie miał takiego motywu. W następnym odcinku. I raz mi powiedział na imprezie, że właśnie, że jakiś jej były chłopak, ale to na pewno nie był Michał, tylko ktoś inny, że jej groził, że ją zabije. Na początku tak trochę poważnie brzmiało, ale na to obróciła, że to pewnie jakieś tam głupoty albo nic takiego, albo coś. Scenariusz i realizacja Anna Sobolewska. Czyta Michał Radzanowski. Muzyka Marcin Zonenberg. Montaż Łukasz Kutyński.